Cześć, to Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z autoterapią. Kolejna mała cegiełka do budowania sprawności życia bez bólu. Dzisiaj będziemy pracowali z przednią stroną szyi, z powięzią powierzchowną w trochę innym wydaniu niż kiedyś. Trochę inna technika, działająca podobnie, może uzupełniająca tamtą technikę, do której jeszcze będę nawiązywał. To zadanie będzie bezcenne nie tylko dla osób, które mają dolegliwości bólowe szyi, karku, nawet dyskopatię, ale będzie szczególnie istotne dla osób, które mają dysfagię, czyli mają problemy z przełykaniem, ból podczas przełykania, mają przewlekłą chrypkę, uczucie guli w gardle, jakiegoś ściskania tutaj. I oczywiście są po badaniu laryngologicznym i wiedzą, że nic organicznego złego się tam nie dzieje. To praca z powięzią w tym obszarze, z tkankami miękkimi w tym obszarze przyniesie niezwykłe korzyści. Na przedniej stronie szyi jest mnóstwo ważnych rzeczy. Tchawica, przełyk, tarczyca, kość gnykowa z takich elementów, które już omawiałem. A pracować będziemy tylko i wyłącznie ze skórą i tkanką podskórną, więc będzie to bardzo bezpieczna praca. Mimo wszystko zachęcam do konsultacji lekarskiej czy ze specjalistą, jeżeli sobie nie radzisz z tym problemem i będziesz mieć kłopoty z wykonaniem tego typu zadania. Odpuść sobie to zadanie, jeżeli może jesteś świeżo po wycięciu tarczycy, może był jakiś zabieg operacyjny, na przykład usunięcie ślinianki, no to jeżeli nie jest w pełni to bardzo dobrze zagojona rana, to bym tych technik nie wykonywał. Ze zdrowiem nie ma żartów, więc tutaj nie jest krótko, szybko, tylko dokładne omówienie, szczególnie, że pracujemy w takim newralgicznym obszarze, tutaj na przedniej stronie szyi. Zwróć proszę szczególną uwagę na szacunek do własnego ciała. Nagrywałem jakiś czas temu film dotyczący rozluźniania języka. Tam jest też mnóstwo mięśni, mnóstwo tkanki łącznej. No i część osób nie zrozumiała przekazu. Z szacunkiem do siebie, delikatnie i łagodnie. A tamten film mi pokazał, że coś, co należy wykonać z pewną czułością względem siebie, niektórzy po prostu biorą i ciągną się za jęzor, szukając później usprawiedliwień, że to wina techniki, a nie ich wykonania. Pamiętaj, że technikę będziesz wykonywać Ty i to od Ciebie zależy, czy będziesz ją wykonywać agresywnie, mocno, brutalnie, szybko, niedokładnie, czy ona będzie wykonywana z pewną delikatnością, czuciem tego, co się dzieje w ciele. Przednia strona szyi, skóra. Uchwyć delikatnie skórę na przedniej stronie szyi i pobadaj, posprawdzaj, czy ta skóra swobodnie się odkleja, przesuwa, czy można swobodnie chwycić fałd. Jeżeli tkanka podskórna wraz z powięzią powierzchowną jest mobilna, nie ma w niej restrykcji, to można ją swobodnie uchwycić, odciągnąć, poprzeciągać w różnych kierunkach. Tak naprawdę nie będziemy pracowali tylko i wyłącznie z powięzią powierzchowną, dlatego że pociąganie, odkształcanie powięzi powierzchownej będzie za sobą pociągało te struktury w głębi. Dlatego tutaj także będą się rozluźniały inne struktury. Dlatego po zrealizowaniu tego zadania dobrze będzie kontynuować pracę w tym obszarze i po rozpracowaniu powięzi powierzchownej przejść do kolejnych struktur. Na końcu powiem, do jakich to struktur warto jeszcze przejść. Może najpierw zacznij na swojej ręce, na przedramieniu. Uchwyć tkanki, uchwyć skórę wraz z tkanką podskórną i poodciągaj. I popróbuj też zrobić to może bardzo delikatnie, tak tylko troszeczkę, czyli nawet bez odczucia jakiegokolwiek szczypania czy rozciągania tkanek. Tak samo tutaj na szyi. Uchwyć, najlepiej w linii pośrodkowej, bo tu uchwycimy wtedy sporo tej powięzi powierzchownej. Uchwyć po prostu ten fałd, jeszcze bez jakiegokolwiek ciągnięcia, rwania i tak dalej, więc proszę nie pisz w komentarzu, że nie da się tego zrobić. Technika mocna i brutalna, bo to oznacza, że to Ty w ten sposób wykonujesz. Więc prośba, żeby najpierw spróbować najdelikatniej jak się tylko da, niemalże niewyczuwalnie. Owszem, jeżeli jest tak, że tutaj masz dużo sztywności, dużo napięcia, to czasami już sama próba chwytania tej skóry może dawać duże odczucia rozciągania. I zaczynamy od uchwycenia tych tkanek. Technika nie jest taka istotna, czy Ty uchwycisz w ten sposób, czy w ten sposób. No to nie, jest rzecz drugo- albo trzeciorzędna nawet. Uchwyć delikatnie te tkanki, usiądź prosto i postaraj się je pomalutku rozciągać, czyli odciągać od szyi, od swojego ciała, tak żeby były delikatne wrażenia rozciągania, nie za mocne. I postaraj się uspokoić, wyciszyć.
wykonać parę oddechów i tą tkankę dalej pociągać. Tego typu pociąganie można wykonywać nawet 2-3 minuty. Ja za chwilę przejdę do rozwinięcia tej techniki, ale tutaj jeden taki chwyt, to rozluźnianie, uwalnianie tkanek, będzie się poprawiała płynność i ślizg tkanek w tym obszarze, no to wykonanie tej techniki może zająć 2-3, może nawet czasami więcej. Jeden chwyt nie rozwiązuje sprawy, bo tych tkanek mamy, można powiedzieć, od brody aż do mostka trochę, więc jeden chwyt może obejmować bardziej ten dół, tuż nad mostkiem i tu możesz uchwycić, może drugą ręką, żeby większy obszar uchwycić i tu już 2-3 minuty zejdą. Za chwilę będziemy nad krtanią, nad kością gnykową drugi chwyt, no i trzeci może aż pod brodą. No u mnie to aż tak łatwo nie jest wykonać i może tego nie będzie widać, bo broda przeszkadza. Więc samo chwycenie i odciągnięcie, dosłownie tak jakbyśmy chwytali tkaninę, chwycenie i odciągnięcie 2-3 minuty na chwyt. Jeżeli masz naprawdę problemy w tym obszarze, i to nie tylko dysfagię, nie tylko problemy z przełykaniem i tego typu dolegliwości, to myślę, że czujesz, że rozciągane są tkanki, które są kontynuacją tej powięzi. Czy w ogóle ta powięź powierzchowna się ciągnie, więc być może czujesz, że coś ciekawego dzieje się przy potylicy, może coś w obszarze twarzy, może coś na tylnej stronie szyi. Teraz będziemy intensyfikować działanie tej techniki. Pomocne może się okazać użycie rękawiczek gumowych, dlatego że w ten sposób nie będzie się skóra ślizgała, czy palce po skórze się nie będą ślizgały. Więc tu się mogą przydać rękawiczki gumowe. Chwyt będzie pewniejszy i mocniejszy, no bo nie o to chodzi, żeby uchwycić skórę, po czym ona się wyślizguje i zamiast efekt odczuwać w środku z odciągania względem siebie pewnych warstw, czy poprawy ślizgu pewnych warstw, to będziesz czuć po prostu szczypanie i szarpanie skóry, więc rękawiczki mogą być świetnym rozwiązaniem. Teraz chwytamy tkankę. Tak jak poprzednio, chcemy dojść do momentu, w którym czuć takie przyjemne, może nawet intensywne rozciąganie. Jeżeli odczuwasz jakiś, może nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, ból, ale takie wrażenia, że coś tam się dzieje i z czymś negatywnym to jest powiązane, ale odbierasz to jako bardzo dobre, niektórzy to nazywają pozytywnym bólem, no to dojdź do tego etapu rozciągania, do tego momentu. I teraz będziemy do tego dokładali ruchy, czyli skóra i tkanka podskórna stoi w miejscu, trzymamy tak jak trzymaliśmy, ale powoli zaczynamy skręcać głowę, tak żeby zintensyfikować rozciąganie tych tkanek. Sam ruch szyjnego odcinka kręgosłupa nie może być bolesny, więc jeżeli masz dyskopatię i jakiś ruch wywołuje ból, to ta technika na pewno wspomoże troszeczkę proces usprawniania w przypadku dyskopatii. Pewnie wszystkiego nie rozwiąże, no, nie ma cudów, tylko uczciwa, rzetelna praca. Natomiast może przynieść ulgę, ale samo wykonywanie techniki musi być bardzo pozytywne. Czyli ja nie mogę odczuwać bólu w szyi, więc jeżeli jakiś kierunek jest bolesny, no to może pojedź w drugą stronę. Jeżeli w drugą stronę jest swobodniej, możesz większy zakres wykonać, to wykonaj ruch w drugą stronę. I teraz trzymamy tkanki i możemy tych ruchów wykonać parę. Kilka w jedną stronę. Im wolniej, tym lepiej. Czujesz, że Ci się męczą kciuki? To zrób sobie chwilę przerwy. Poddychaj, posiedź prosto. Tego nigdy za wiele. Zawsze można troszeczkę powykonywać retrakcję, cofnąć brodę z lekkim skłonem. Odpocząć i idziemy dalej do chwytu. Tak samo jak było bez ruchu, tak samo i tutaj. Ten chwyt może być niżej, bliżej mostka, na środku, czy może być wyżej w obszarze brody. Być może więcej u Ciebie sztywności i napięć, no co jest dosyć częste, jest w obszarze mięśni nadgnykowych, powyżej kości gnykowej. Więc może będziesz musieć się przyłożyć do tej górnej części. Nie spiesz się nigdzie. To jest technika, którą można wykonać niemalże wszędzie. Nie chodzi o to, żeby na jednej sesji wszystko rozpracować i w pełni uzyskać mobilność tej tkanki. Daj sobie czas, czasami może kilka dni, kilka tygodni. Różnie tą technikę można wykonywać. Może być tak, że wykonasz ją dzisiaj uczciwie, 15 minut zajmie Ci wykonywanie tej techniki i dasz sobie kilka dni wolnego, swobody. W tym czasie możesz jakieś inne zadania wykonywać, inne ćwiczenia. Albo jeżeli czujesz, że to jest naprawdę dobre zadanie, to codziennie po parę minut, aż do efektu końcowego, osiągnięcia
efektów, w którym ta tkanka jest naprawdę swobodna. Możesz swobodnie uchwycić fałd skórny, możesz go swobodnie odciągnąć. Nie czujesz z tego tytułu żadnego dyskomfortu, jakiegoś dużego ciągnięcia i czujesz, że naprawdę skóra na przedniej stronie szyi jest bardzo mobilna. Proszę uniknij takiej sytuacji, czyli działania dużo, często po 5 sekund, bo miewam później takich pacjentów, którzy mówią: Panie, ja to robię 3 miesiące, nie działa. Jak Pan to robi? No tak, robię tak. Tak o. I tak 10 razy dziennie. I wie Pan co, nie działa ta technika. A Pan tak pokazywał, właśnie tak Pan pokazywał, że to trzeba tak ciągnąć i tak zostawić. O. To zdarzają się takie osoby, wyraźnie, dużymi literami powtórzę, długo, cierpliwie, spokojnie, z wrażeniami przyjemnego rozciągania. Możemy do tego dołożyć skłony boczne. Tkanki na przedniej stronie szyi są zaangażowane także w skłony boczne i tutaj wykonywanie skłonów bocznych może bardzo ciekawie uwalniać te tkanki. Może odczuwać, że gdzieś tam z żuchwy to rozciąganie pochodzi, bo ta tkanka jest trzymana tutaj, ale powięź powierzchowna się ciągnie dalej na twarzy. Może być tak, że uchwycisz niżej, te skłony będą trochę obszerniejsze. Możemy się bawić w wyprost, czyli uchwycenie tych tkanek i powolne rozciąganie. Teraz oczywiście to jest telegraficzny skrót, więc teraz to jest może moment, w którym pokazuję to przez 3 sekundy, ale Twoje zadanie to jest uchwycić tkankę i tak jak na rotację, skręty czy skłony poświęcaliśmy ileś czasu, tak samo tutaj swobodne oddychanie, relaks i piękne wydłużanie, rozciąganie tkanek. Może być tak, że niekoniecznie w przeciwnym kierunku będziemy rozciągać tkanki, czyli ja ściągam tkankę w dół, a robię ruch wyprostu, bo tu bardzo przyjemne, bardzo ciekawe, takie wyciągające tkanki od strony tutaj szyi, klatki piersiowej, to jest uchwycenie tkanek, pociągnięcie ich w kierunku sufitu. Stąd jest takie odczucie, że wyciągam tkanki z zamostka, z nadmostka i teraz jeszcze dodatkowo wyciągam te tkanki, robiąc wyprost, wręcz się przeprostowując w piersiowym odcinku kręgosłupa. Też bardzo ciekawe wrażenia. Jeżeli masz problemy w tym obszarze, czyli dużo napięcia, sztywności, no to jest obszar, który bywa bardzo straumatyzowany na skutek różnych przeżyć, to dołożyłbym jeszcze do tego pracę z mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym do odnalezienia na kanale. Praca z mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym będzie sprawiała, że wejdziemy w głąb, bardziej w powięź głęboką, no i w mięśniopowięź tego mięśnia. Zachęcam do pracy z mięśniami nadgnykowymi. Kiedyś nagrywałem, tłumaczyłem, pokazywałem, jak wchodzić w te mięśnie nadgnykowe pionowo, jak rozluźniać tą tkankę. Mnóstwo sztywności i napięć, szczególnie u osób, które gdzieś coś bardzo drastycznego, tragicznego przeżywały i się wiąże z silnym takim spazmem mięśni nadgnykowych. Popracuj z kością gnykową, z jej mobilnością. Tu nie chodzi o samą kość, tylko o tkanki, które się do niej przyczepiają, między innymi nadgnykowe czy podgnykowe. I bezcenne zadanie, które uwielbiam, które jest naprawdę świetne, to jest rozluźnianie powięzi powierzchownej w tenże sposób. Czyli tutaj wchodziliśmy w przód szyi, odciągając fałd skórny. Tutaj można wtopić się w skórę, stąd lepiej to robić bez odzieży. Też nagrywałem już na ten temat, idzie to znaleźć. Rozluźnianie powięzi powierzchownej na przedniej stronie szyi i powolutku poprzez ruchy szyją rozciągać, uwalniać restrykcje napięcia w tej tkance. Czyli tu jest chwyt, ja tak trochę asekuracyjnie robię, bo mam tu mikrofon, czyli chwyt skóry na klatce piersiowej, ściągnięcie tej skóry i powolne, tak jak w przypadku tej techniki dzisiejszej, długie, cierpliwe rozciąganie, unikanie ruchów, które bolą w szyi. Oczywiście to jest trochę inne zadanie i sam zobaczysz, czy sama zobaczysz, że to są inne wrażenia, jednak jest gdzieś odciągnięta tkanka w tym obszarze, bo tutaj, mimo że pracujemy też z tą samą płachtą, to jest ta sama płachta, to oddziaływanie jest troszeczkę inne. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Podeślij ten materiał znajomym, rodzinie, niech się szerzy tego typu wiedza. Jest wiele osób, które cierpią w tym obszarze, co słuszne, chodzą od lekarza do lekarza, mają badania wszelkiej maści, bo warto, czasami różne choroby się kryją tutaj
i to niezbyt ciekawe i warto wiedzieć, czy to nie jest podłoże organiczne. Natomiast bywa tak, że na skutek przebytego refluksu w przeszłości, stresu, nadmiernego używania mowy jest tu po prostu dużo napięcia i sztywności, czego nie widać w badaniach obiektywnych. Zachęcam do napisania komentarza. Jak widzisz tą technikę, używasz, stosujesz, czy ktoś Ci kiedyś poradził, że można coś tutaj w tym obszarze zrobić. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.